Pamiętajcie, zabieramy was dziś do miejsca, które od wieków przyciągało poszukiwaczy skarbów. Ale spokojnie, nie macie się co bać, nie będzie tak strasznie, jak brzmi teraz mój głos. Życzymy miłego oglądania. Witajcie w kolejnym dniu. Pogoda jest przecudowna. Przecudowna. Przecudownie wieje tak jak wczoraj, z tym, że nie ma słońca. A jaki mamy dzisiaj plan? Plan zweryfikuje pogoda. No ja już mam plan, już mam ustawiony GPS na kopalnię w Złotym Stoku. No bo mieliśmy jechać do Międzygórza. No ale co, no jak jest taka pogoda, no to trochę szkoda Międzygórza. Taki pochmurny, wietrzny dzień, bo ani dronem się nie polata. No i Międzygórze będzie też słabo wyglądało w taką pogodę. A w kopalni, jak w kopalni, tam pogoda nie przeszkadza. Nigdy nie byliśmy, to zobaczymy, jakie tam są atrakcje. Tu mamy mapę wszystkich atrakcji i najlepiej opłaca się właśnie ten bilet łączony. Idziemy zaraz zakupić bileciki. I co, idziemy? Idziemy na eksplorację. Eksploracja. Ja mam na imię Kamil, no i oprowadzę was po naszej najstarszej atrakcji tutaj. Najstarszej, bo sztolnia jest z XVI wieku, 500 lat temu wykopana. Tutaj jeszcze tego nie widać, dopiero za jakieś 30 metrów przejdziemy właśnie do tej oryginalnej części. No i wtedy właśnie się ukaże ten XVI-wieczny obraz. Będzie i niżej, i węziej. Sama lita skała. I co? Barwy wojenne ci zrobić? No to jest tak coś słabo. To jest ta ochra, nie? Nie widać. Jak woda całkowicie zleciała w 2016, to wtedy deski się ukazały. No jak jeden z górników przechodził po nich, to usłyszał głuchy dźwięk. Wtedy te deski zerwaliśmy. Na następny dzień wrzuciliśmy 3 pompy głębinowe. One zatrzymały się na głębokości 14 metrów. Odpompowywanie wody trwało cały dzień. Po tym dniu jeden z górników zjechał tam na linię, no i zobaczył fragmenty XVI-wiecznej pompy. No i jak wrażenia Kopalnia po pierwszej kopalnia. atrakcji? Kopalnia, kopalnia. Ciasno. Specyficznie. Jak ta woda? No jak te lecznicze źródełka. Mhm. Faktycznie ma taki posmak metaliczny. Gdzie teraz idziemy? Zapraszamy na zwiedzanie osady górniczej. Średniowiecznej. Ta studnia ma 8 metrów głębokości. Do lustra wody są 4 metry połowa. Widać wodę? Widać. Taka studnia musiała się znajdować na terenie każdej osady, ponieważ zaopatrywała ludzi w czystą i świeżą wodę. No i kto najczęściej tutaj pracował? Kobiety czy mężczyźni? Pani pokręci? Zapraszam. W ten sposób. Uwaga na komórkę. Dobrze. Niech pani kręci do końca, cały czas proszę kręcić. Cały czas, tak. Ciekawe co nam pani wyciągnie. Może turystę z poprzedniej grupy. Ciężko? Ciężki ten turysta. O. Jeszcze kawałeczek z samej góry. I powolutku do góry. Żeby koło się rozkręciło, musi pan cały czas zatrzymujemy się tylko.
Wow. Wow. Leci, leci. Pójdę na górę. Człowiek sam musi koło napędzać. Górnicy na Super. Fajnie. Mhm. Można zerknąć tutaj. No to średniowieczny system resocjalizacji. Chociaż zwierzęta też mogły. No i ci więźniowie chodzili 12 godzin dziennie dookoła. Ale lekko idzie. A górniki się zamieniają w listami. Ciężko jest? Nie, leciutko. A wiecie dlaczego? E, Jak tą stronę wciągacie do góry, to drugi wagonik wam pomaga. aha. No, faktycznie. A, ja myślałem, że oba będą jechały w górę, a to jest przeciwwaga. Zatrzymujemy się w prawo. Myślałem, że z papieru są. Więc kawał świetnej, nikomu niepotrzebnej roboty. Gratulacje. W naszym kieracie męczymy się tylko chodzeniem. Ty też głodna. Ta mała jedna twórca tutaj. Jak teraz pani da ten problemy. Aj, nie malowniczo, jeszcze tak jesiennie. Ładnie. Jesteśmy w młynie skępowym. Sercem młyna jest koło wodne Nadsiewiernek. Cały wał napędowy. On ma tutaj takie wystające zęby, czyli zgodnie. Pod prąd wody w taki sposób przegarniano teraz ten cały urobek. Dzięki temu ta ciężka skała, która zawierała złoto, opadała na dno. No a skała lekka i bezwartościowa płynęła z nurtem. Szukaj złota. Szukaj złota. Oto! Zapraszam dalej, w końcu to tylko złoto. No właśnie. W tej sztolni znaleziono taką pompę ręczną. Mhm. Drewniane elementy XVI-wiecznego kunsztu wodnego. Badania dendrochronologiczne wykazały, że drewno pompy pochodzi z 1485 roku. Tutaj mamy replikę tej pompy. Ta oryginalna jest w muzeum przy kopalni złota. I mieliśmy ogromne szczęście, bo ta pompa zachowała się w bardzo dobrym stanie przez to, że spędziła kilkaset lat pod wodą. Jechać do przodu i do tyłu. Tutaj koła są podniesione, więc już jest to niemożliwe, ale mechanizm się kręci. Więc wszystko można zobaczyć, jak działa. Tutaj na ławeczkach miało siedzieć 4 mężczyzn. Bokiem, plecami do siebie, no i mieli obsługiwać korby. I czołg na kołach się miał poruszać. Let's go. Teraz będziemy uwaga, ja to uruchamiam. To wygląda tak, ale po uruchomieniu tak. Musicie Państwo pokonać labirynt, wyjdziecie w chacie kapa. Co tu się robi? Wyczai? Labirynt musisz pokonać. O! O Jezu, ale dziwne uczucie. Jest! Teraz tu. O Jezu. O Jezu. O matko kochana. O Jezu. Chodź. Wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. Aha. Pani góry. Jesteśmy
Na wasze szczęście kat ma dzisiaj straszne urwanie głowy w pracy, więc go z nami nie ma. Ale możemy się porozglądać troszkę po jego chacie. To takie średniowieczne uzdrowisko, miejsce rehabilitacji, spa. Mamy na przykład taki fotel masujący, zwany kiedyś krzesłem czarownic. Która z pań chętna, żeby wypróbować, wymasować się troszeczkę? Startuj. Nie jest źle. Nie jest tak źle. To jest Nie? wersja letnia. W średniowieczu fotel był z metalu, tu jest z drewna. No I w faktycznie. średniowieczu jeszcze rozpalano ognisko pod fotelem, Aha, więc było masowało cieplej. i rozgrzewało wszystko w jednym. Do przeżycia. A tutaj Kali. Podział ludzi według kata. Ludzi dzielimy na głowę i tułowie. No i co? I teraz już idziemy do kopalni złota. Główna atrakcja. Osada mi się bardzo podobała. Najbardziej mi się podobało, jak biegałem w tym kole jak chomik. Dziwne uczucie było. No i jeszcze w tym labiryncie strachu, jak się szło przez tą taką salę, co się tak ruszało wszystko. Wirowało. Myślałam, że tam będą jakieś odgłosy straszne albo coś. Ale ja tak niepewny byłem tych takich figurek, które tam były. Bo... Czy nie wyskoczą na ciebie? Tak, zastanawiałem się, czy coś nie wyskoczy. Przed wiekami w Złotym Stoku mnóstwo gwarków żyło wokół. Tu mieszkali, pracowali i o miasto swoje dbali. Jeśli poznać chcecie ich życie, prędko mapę odbierz w picie i wśród miasta zakamarków odkryj tajemnicę gwarków. Co my tu mamy? Warszawę. Hmm? Pobieda. Pobieda to jest. A, Jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów powojennej motoryzacji bloku wschodniego. Model z 1953 roku. aha. Nazwa symbolizuje zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej. Tu zwiedzaliśmy osadę, sztolnię ochrową. Teraz jesteśmy w okolicach Starej Kruszarni. Tu jesteśmy, a kopalnia złota tu. Musimy się zapisać na godzinę wejścia. Muzeum tu jest. Zbiórka do zwiedzania. A teraz troszkę historii, jak to u nas bywa, tylko w pigułce. Kopalnia działała jako ważny ośrodek górniczy już w XIII wieku. Warto zaznaczyć, że kopalnia nie była już tylko kopalnią złota. Wydobywano też rudę arsenu, który dawniej miał wiele zastosowań, m.in. w barwnikach i medycynie. W czasach świetności, między XV a XVI wiekiem, kopalnia stała się jednym z najważniejszych centrów górniczych w tej części Europy. Wpływy z wydobycia wspierały rozwój handlu, rzemiosła i całej gospodarki regionu. Jedną z naprawdę efektownych atrakcji jest podziemny wodospad, do którego za niedługo Was zabierzemy. Herman! Herman? Czy to ty? Herman? Widzieliście mojego męża, ma na imię Herman, jest tutaj górnikiem. Mój wyszedł z kopalni po zawale. Pomóżcie mi go znaleźć, proszę. Podejdź tutaj. Podaj mi rękę. Proszę, kto będzie Hermanem i do niej podejdzie? Ja podejdę. Chyba się nie obrazi. Szybciej, panie, to kobieta nie A. będzie go dostała. Podaj mi rękę. No. Proszę. Ojej! Chyba nie ten Herman. Zasypało mnie.
Pasuje to jeszcze raz? Jeszcze raz? Uwaga na nietoperze. Siadamy. Absolutnie nie ma takiej opcji. Nie ma spokojnie, jest zjeżdżalnia, można zjechać, ale są też schody i można zejść. A jak ktoś kto nie chce, idzie schodami i czeka na dole przy telewizorze. Pracują. Ciężko. Jeden stoi oczywiście, patrzy. Nie ma. Telewizja tam na górze, gdzie klata, tam jest oryginalne do niej wejście. Tak niskie i tak wąskie. Spokojnie, my z niego nie skorzystamy. Schodzimy na dół. Na linach opuszczali tutaj pracującego kwadra i na linach z młotkiem wyciągali. Wow. Słychać już wodospad. Do wagonika. Można wystawić opinię, jak ktoś chce. Jaką chce? Do samego końca? Tak, do przodu. Pierwszy wagon najlepszy, tam wieje. Ruszamy. O. No i co? Dojechali. Fajnie, ale krótko. Ale był wiatr we włosach, nie? O. Ten gacek, on wygląda trochę buzią, ma jak muminek. Nie przypomina ci muminka? I tam w naszej Menicy gdzieś są wybijane monety, które były wybijane ponad 500 lat temu. I trzeba się właśnie odsunąć, by tym zarobić głowę. To tutaj To śmierć na miejscu. No, to nie jest takie, że walisz młotem jak mama, nie? Ale to jest fajnie. Jest kolekcja rysoraków. Takich starych. Po pracy najlepiej orzeźwia i wzmacnia piwo. Co tam jest dobrego? Zupę cebulową. Właśnie skończyłem. Dobrze, że nikt nie siedział tutaj naprzeciwko, żebyśmy mogli sobie trochę przeszkadzać. Ale to był dobry sposób, przynajmniej łyżki nie ginęły. I talerze, tylko nie wiem, bo on jest tutaj przykręcony, więc tutaj musiało być... Wylewała się ta zupa chyba dołem. Albo później, jak już po zjedzeniu przychodziła pani i tak jak na filmie, wycierała to szmatą taką, którą wcześniej podłogę wycierała. No i przychodził następny i zajadał. Się kręci kołem, o. I chlasta. Nie dam rady sam się po dupie chlastać. Po muzeum zupełnie hobbystycznie oprowadziła nas przemiła pani, która pokazała nam mnóstwo ciekawostek, której serdecznie dziękujemy za wszystko i życzymy dużo zdrówka. Warto dodać, że wstęp do muzeum jest bezpłatny.
To jest taki duży miech, pani nam opowiadała, do napowietrzania. Dziadki do orzechów górnicy. Taka maselniczka, jak jest u nas w domu jeszcze. Co to jest? Taka maselniczka starego typu. Mamy takie coś w domu jeszcze. Patrz, jakie bamboszki. O kurczę. No to teraz pełni wrażeń. Idziemy pozwiedzać troszkę tutaj miasto. No i gdzie dotarliśmy? Do mennicy książęcej. Tak, w 1520-1620 tutaj działała. No tutaj sobie ludzie mieszkają. To jest taki troszkę biedny ten budynek, ale to jest bardzo ciekawe miejsce. Dzień w Złotymstoku dobiegł końca. Złota co prawda nie znaleźliśmy, ale za to odkryliśmy coś cenniejszego. Historię, pasję i ludzi z ogromnym sercem. Dzięki serdeczne za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia w następnej wyprawie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy.